Czy warto zostać przedsiębiorcą? Gdy myślimy o przedsiębiorcy, często wyobrażamy sobie osobę majętną, która ma dobry samochód, ma super luksusowy dom i wiele osób chciałoby mieć podobnie. Natomiast bardzo często nie dostrzegamy tego, ile pracy, ile wysiłku zostało włożone w to, żeby właśnie osiągnąć to, co taki przedsiębiorca ma. Co więcej, bardzo często to, czym przedsiębiorca emanuje na zewnątrz, nie świadczy na dobrą sprawę o jego faktycznym bogactwie, ze względu na to, że bardzo często nie stanowi jego własności, jest na przykład wzięte na kredyt. Ja mogę przyznać się do tego, że gdy zaczynałem swoją przygodę z biznesem i zainwestowałem całkiem niemałe pieniądze w ten biznes, to przez pierwszy miesiąc schudłem 8 kg i wcale nie było to poparte żadnymi dodatkowymi treningami czy też jakąś dodatkową dietą. Co się na to złożyło? No przede wszystkim złożył się na to stres i bardzo krótki sen, bo tak na dobrą sprawę wszystkie biznesplany, wszystkie modele biznesowe, które tworzymy, one oczywiście są ważne, ale dopóki tego biznesu nie uruchomimy, dopóki nie zweryfikujemy go na rynku, to nie wiemy, czy będzie zapotrzebowanie na dany produkt, na daną usługę, czyli mówiąc krótko, czy klienci zechcą od nas te wytwory naszej działalności kupować. Tak więc jak to jest z tym byciem przedsiębiorcą? Przeprowadziłem jakiś czas temu na naszej uczelni badania wśród studentów, pytając ich między innymi o to, czy chcieliby po skończeniu studiów założyć własną firmę. Ponad połowa badanych stwierdziła jednoznacznie, że tak, i głównym motywem, który skłaniał ich do tego, była chęć uzyskiwania wyższych dochodów w porównaniu z pracą najemną. Dodatkowo studenci wskazywali również na możliwość podejmowania samodzielnych, autonomicznych decyzji. Również niebagatelne znaczenie miała dla nich możliwość elastycznego zarządzania własnym czasem. Natomiast wśród takich kluczowych barier wskazywali przede wszystkim brak dobrego pomysłu na biznes, dodatkowo niedobór kapitału na start, no i niewystarczające kompetencje do tego, żeby prowadzić własną firmę. Jak to jest właśnie z tym kapitałem na start? Otóż wydaje mi się, że nie stanowi to w dzisiejszych czasach jakiejś istotnej bariery, bo o ile mamy dobry pomysł na biznes, to dzisiaj jest bardzo duża dostępność różnego rodzaju środków, programów wspierających przedsiębiorczość. Możemy korzystać z funduszy pożyczkowych, platform startowych i szeregu innych możliwości. Natomiast musimy mieć ten dobry pomysł na biznes. I teraz, gdy staramy się go wykreować, wertujemy internet, dokonujemy jakiejś wizji lokalnej na mieście, dochodzimy bardzo szybko do przeświadczenia, że właściwie wszystko już jest, więc czym ta nasza firma miałaby się zajmować? I tutaj bardzo pomocne jest myślenie pod kątem zaspokojenia potrzeb ludzi, dużej grupy ludzi. Na przykład dzisiaj dużym problemem w miastach jest trudność ze znalezieniem miejsca parkingowego. Można zatem zastanowić się nad tym, czy nie wymyślić narzędzia, które ułatwiłoby to. Można także myśleć pod kątem udoskonalenia już istniejących rozwiązań. Czy klient musi kupować, robić zakupy w sklepie, udając się do niego? No okazuje się, że nie, bo na rynku istnieje coraz więcej firm, które robią to za nas i na tym właśnie zarabiają pieniądze. Weryfikację pomysłów biznesowych oraz pomoc w wykreowaniu modelu biznesowego pomagam Państwu w ramach punktu konsultacyjnego, który od kilku lat działa na naszym uniwersytecie. Również dzisiaj pozostają do Państwa dyspozycji w ramach kontaktu telefonicznego i mailowego i serdecznie zapraszam, gdyby ktoś z Państwa miał pytania, wątpliwości, to z przyjemnością z Państwem na ten temat porozmawiam. Czasami studenci zadają pytanie, czy warto jest założyć własną firmę od razu po studiach, czy również w trakcie studiów.
I tutaj niestety nie ma jednoznacznej odpowiedzi, bo to wszystko zależy. Od czego zależy? Przede wszystkim od tego, czy dana osoba posiada doświadczenie w branży, w której chce działać, czy pracowała w firmie o podobnym profilu. Jeśli nie, to należy się moim zdaniem z tym wstrzymać, zdobyć potrzebne doświadczenie, zatrudniając się w firmie w danej branży, czy też udając się na praktyki. Dzięki temu, ucząc się w działaniu, mierząc się z realnymi problemami, będziemy mogli nabyć potrzebne doświadczenie i uniknąć błędów, gdy już sami zdecydujemy się taki biznes założyć. Co jest jeszcze bardzo istotne? Otóż w trakcie takiej pracy bądź praktyk, które będziemy odbywać w firmie, w branży, w której kiedyś zechcemy sami działać, możemy poznać ludzi, którzy w przyszłości mogą stać się naszymi klientami, dostawcami czy też pracownikami. Budujemy zatem własny kapitał relacyjny, który dzisiaj w biznesie jest bardzo istotny. Co mogę doradzić osobom, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę w biznesie? Powiedziałem wcześniej, że ten kapitał finansowy nie stanowi dziś istotnego problemu. Natomiast mówiąc o inwestycjach, przede wszystkim uważam, że warto inwestować w siebie, we własny rozwój. I tutaj też nasza uczelnia przychodzi Państwu z pomocą, bo między innymi działa Akademia Przedsiębiorczości UMCS, w ramach której mogą Państwo rozwinąć swoje kompetencje w zakresie przedsiębiorczości zarówno osobistej, jak i biznesowej. Tak więc prowadzenie własnej firmy na pewno nie jest dla wszystkich. Osoby, które odczuwają wyraźną awersję w stosunku do ryzyka, boją się podejmowania decyzji, wolą mieć święty spokój, a nie myśleć ciągle o tym, co się dzieje z ich firmą. Prowadzenie własnego biznesu to chyba nie jest dobra opcja dla nich. Natomiast osoby, które odczuwają ten niepokój poznawczy, chcą ciągle sięgać coraz wyżej, rozwijać się, myślę, że jest to jak najbardziej opcja warta rozważenia.